Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Teraz zapraszam Ewę Gierulę. Ewa Gierula jest dyplomowanym dietetykiem, psychodietetykiem, autorką książek pod tytułem Zdrowe dzieci, o utrzymywaniu dzieci w zdrowiu i wyprowadzaniu z choroby bez leków i suplementów. Zdrowa Rodzina, to jest druga książka, książka kucharska, oraz Żywność a zdrowie człowieka, z której ja, który prawdopodobnie o wiele dłużej zajmuje się tym tematem, znalazłem wiele nieznanych mi wiadomości. Autorka strony internetowej zdrowedzieci.org.pl, kanału na YouTubie Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina, Żona i Matka. Ewa Gierula opowie nam o tym, dlaczego chorujemy, jak odzyskiwać zdrowie. Witam Państwa. Temat dzisiejszego spotkania sformułowany jest w formie pytania, dlaczego chorujemy, z tym, że ja bym to pytanie trochę bardziej uściśliła. Dlaczego tak strasznie chorujemy? Dlaczego współcześnie tak strasznie chorujemy? Większość ludzi, w tym dzieci, to już nie szczędzi nikogo, jest na coś obecnie chorych. Jest coraz mniej ludzi autentycznie zdrowych i dotyczy to również dzieci. Choroby współczesne przybierają wymiar epidemii. I to są rozmaite choroby. To nie są tylko choroby zakaźne. Tak, te choroby zakaźne tak naprawdę już nie są takim problemem jak kiedyś, natomiast inne się wysunęły na czoło. I tak jak nam statystyki mówią, na pierwszym miejscu są choroby układu krążenia, choroby serca, nowotwory. Mamy bardzo dużo chorób o charakterze neurodegeneracji mózgu, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie boczne, zanikowe stwardnienie rozsiane. Nasze dzieci są coraz bardziej dotknięte chorobami neurologicznymi. Podobno co trzecie dziecko już ma jakieś zaburzenie neurologiczne współcześnie. Mamy też innego rodzaju dolegliwości, na przykład choroby wzroku. Coraz więcej ludzi potrzebuje okularów, coraz więcej ludzi źle widzi, staje się kalekami, a niektórzy w ogóle tracą wzrok. Coraz więcej mamy chorób psychicznych. No i można tak dalej wymieniać. I teraz ja zadaję sobie pytanie, zadaję moim pacjentom dietetycznym, dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo ważne pytanie, żebyśmy podjęli właściwe działania, jeżeli chcemy wyprowadzić się na prostą i choć trochę wydobyć się z tych chorób i dolegliwości. To jest podstawa, takie pytanie, żeby podjąć właściwe działania. Również przysłuchuję się różnym rozmowom prywatnym, przysłuchuję się rozmaitym mediom na ten temat i w czym ludzie najczęściej dopatrują się chorób. Najczęściej oskarżają o to mikroorganizmy typu bakterie, wirusy, pasożyty, kleszcze, pyłki traw, sierść zwierząt, roztocze, gluten, mleko i jego przetwory, geny. Bardzo tak mocno na to zwracają uwagę obecnie lekarze, że coraz więcej chorób przypisują ukształtowaniu genetycznemu czy jakimś wadom genetycznym. Niektórzy zauważają związek między wyjściem na słońce a wysypką. I czy to są tylko pozorne rzeczy, czy to są faktyczne? Ten związek rzeczywiście jest zauważalny gołym okiem. Natomiast ja wciąż zadaję pytanie, czy to są autentyczne, te pierwotne przyczyny naszych chorób. Przy pewnych założeniach, przy pewnym rozpoznaniu, powiedzmy, że dopatrujemy się przyczyny w wirusach i bakteriach, podejmujemy pewne działania. I jeżeli te założenia, ta nasza diagnoza, co powoduje nasze choroby, są niewłaściwe, to te działania w konsekwencji również nie do końca są skuteczne. A jakie najczęściej współcześnie podejmujemy działania? Począwszy od medycyny akademickiej, są to leki i szczepienia. Później idąc bardziej w stronę działań alternatywnych, to będą suplementy, to będą rozmaite kuracje odrobaczające, to będą
jakieś detoksy, jakieś substancje, które mają nas oczyścić. To będą zioła, to będzie na przykład, to już jest taki zabieg dawny, tradycyjny. Dbamy o to, żeby się ciepło ubrać, żeby przypadkiem nie złapać choroby. Niektórzy podejmują takie nawet działania jak przeszczep kału. Również zdarza się, że zdrowe kobiety decydują się na amputację piersi tylko dlatego, że lekarze stwierdzili, że mają predyspozycję genetyczną do nowotworu piersi. I ja zadaję pytanie, czy to wszystko jest do końca właściwe, czy to są pierwsze działania, na których powinniśmy się skupić. I z mojego doświadczenia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego, w związku z kontaktem z ludźmi, którzy się do mnie zwracają, ludźmi, którzy mają jakieś problemy zdrowotne, wynika, że nie, że te działania nie są pierwszymi działaniami, jakie należy podjąć i nie są do końca skuteczne. Tak naprawdę te działania w najlepszym przypadku mają efekt objawowy, czyli dają jakiś efekt. Tak, ktoś zacznie ziołolecznictwo, ktoś zacznie się suplementować, ktoś, jeżeli się cieplej ubierze, zapobiegnie przeziębieniu. Rzeczywiście tak jest. Ktoś może nie iść do lasu, żeby uniknąć ugryzienia kleszcza. Też tak można. Ktoś nie wyjdzie na słońce, żeby nie dostać wysypki. Także jak najbardziej objawowo to może zadziałać, tak samo antybiotyk, jakiś lek. Natomiast czy o taki efekt nam chodzi? Ci ludzie, którzy do mnie przychodzą, to są ludzie, którzy odbili się już od gabinetów lekarskich, odbili się czasami od naturopatów, czasami od innych dietetyków, no i wciąż są chorzy, wciąż coś nawraca. Gdy patrzę się do wywiadu wstępnego, widzę historię tego, co robili, jakie próby podejmowali, więc tam jest cała lista suplementów, środków odrobaczających, detoksów, ziół nawet i wciąż są chorzy. Dlaczego tak się dzieje? Ja dalej zadaję pytanie, co jest prawdziwą przyczyną chorób? Czy ktoś z Państwa by odpowiedział w jednym zdaniu? Co Państwo myślą? Czy ktoś ma głębsze przemyślenia na ten temat? Na pewno psychika. Odżywianie. Tak? Pan? Emocje. Chce Pan coś powiedzieć? Deficyt logiki. Bliżej. Ja sobie może, momencik. Dezinformacja. Aha, stres środowiskowy, jesteśmy bardzo blisko. Moje przemyślenia są takie, ja odpowiem Państwu w jednym słowie. Cywilizacja. I to nie są tylko moje przemyślenia, to są na przykład doświadczenia i badania doktora Westona Price'a. Nie wiem, czy ktoś słyszał o tym lekarzu. Podróżnik, badacz, działał w pierwszej połowie XX wieku. Badał społeczności rozsiane po kuli ziemskiej, które się cieszyły doskonałym zdrowiem. I te społeczności, tam był jeden warunek. One się różnie odżywiały. Różne miały warunki bytowania, więc różne też środowiska. Ale cecha wspólna, oni byli doskonale zdrowi pod względem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, społecznym. Tam nie było, policja nie była potrzebna, lekarze nie byli potrzebni. Oni mieli własne prawa. I co było cechą też wspólną, oprócz tego, że byli zdrowi? Byli odizolowani od cywilizacji. Więc taka jest moja diagnoza. No i co teraz z tym zrobić? Co dalej? Wracamy do dżungli? Ciężko, prawda? No jest to taka wiedza przytłaczająca, wniosek przytłaczający, ale nie do końca. Ja stwierdziłam, począwszy od moich prywatnych doświadczeń, bo zaczęło się od chorób moich dzieci, później dopiero weszłam w zawód dietetyka. Teraz doświadczam tego z moimi pacjentami, że da się. Patrzę na środowisko człowieka, bo cywilizacja to jest środowisko, czyli też musimy sobie zdefiniować, co to jest środowisko. To jest też można różną definicję przyjąć. Ja tutaj przyjmuję taką, że środowisko to są wszelkie bodźce fizyczne, psychiczne, emocjonalne, jakie docierają do człowieka i w związku z tym wpływają na jego organizm, na to, jak funkcjonuje i psychicznie, i fizycznie, i emocjonalnie. I teraz w to środowisko człowieka zaingerowała niekorzystnie cywilizacja. I żeby dojść do już konkretów, podzieliłam sobie to środowisko człowieka, pacjenta, na kilka segmentów. I to jest taki umowny podział, bo myślę, że tych segmentów można by było więcej wyszczególnić, niż ja to dzisiaj zrobię i Państwu przedstawię. Ale takim pierwszym segmentem
Jednym z ważniejszych, ale nie jedynym ważnym jest to, co człowiek wkłada do ust, czym się odżywia, czyli sposób odżywiania. I jak do tego się ma cywilizacja? Co cywilizacja zrobiła takiego, powiedzmy, z glutenem czy z mlekiem i jego przetworami, że zaczynamy na to źle reagować? Przecież za czasów doktora Price'a, w miejscach, gdzie cywilizacja nie dotarła, były społeczności, które na co dzień jadły zboża glutenowe, na co dzień odżywiały się mlekiem i jego przetworami. Nie wszystkie społeczności, bo na przykład Eskimosi nie, ale społeczność bardzo bliska Polsce, mianowicie ludzie zamieszkujący Doliny Szwajcarskich Alp, dla nich podstawą diety było mleko i jego przetwory oraz chleb żytni. Oni jedli to na co dzień i nie chorowali. Czyli co ta cywilizacja zrobiła z tym, co my jemy, że zaczyna nam to coraz bardziej szkodzić, bo tu problem nie skupia się jedynie na glutenie i mleku i jego przetworach. Coraz więcej pokarmów musimy wykluczać z diety, bo zauważamy właśnie takie związki, że coś zjemy i coś się zaczyna dziać. Ja ten wpływ cywilizacji bardzo skrótowo streszczę do 4 punktów. Pierwsza rzecz, wpływ cywilizacji na wytwarzanie nasion, a konkretnie wpływ człowieka, ingerencja laboratoryjna w tworzenie nasion. I tutaj nie chodzi jedynie o GMO. Problem jest znacznie większy i niedostrzegany, bo my się skupiamy na GMO, podczas gdy jest jeszcze coś takiego jak na przykład F1. Nasiona F1, które wydadzą plon, ale ten plon, to pierwsze pokolenie, nie wyda już dobrego kolejnego pokolenia, gdyż natura mówi basta. Nie pozwala dalej tym roślinom się swobodnie rozmnażać. Czyli te rośliny już są w jakiś sposób niekorzystnie zmienione i natura stoi na straży, żeby to dalej nie postępowało, ale my to jemy. Drugi taki aspekt wpływu cywilizacji na żywność to jest, to wszystko jest związane z masową produkcją żywności, tak ogólnie rzecz biorąc, czyli począwszy od tych nasion, dalej wielkoobszarowe uprawy roślin, wielkie przemysłowe hodowle zwierząt wiążą się z tym, że w naszej żywności znajdujemy pozostałości pestycydów i środków farmakologicznych stosowanych właśnie w takiej wielkiej skali. I to, co też stwierdził dr Price, w żywności wytwarzanej na wielką skalę brakuje substancji odżywczych, bo jak jest skala, to spada jakość, to jest naturalne. To jest nie tylko w dziedzinie dietetyki, to jest w każdej chyba dziedzinie życia. Następna rzecz to współczesne przetwórstwo spożywcze. Tutaj stosowane są tak już wyszukane nowoczesne technologie przetwarzania żywności, że to, co wychodzi już po tym przetworzeniu, to są dobrze nadal białka, tłuszcze, węglowodany, ale tak wynaturzone, że my mamy wysyp chorób na tle nietolerancji pokarmowych i alergii, czyli nadwrażliwości pokarmowych. To jest też kolejna pula chorób o charakterze epidemii. Nietolerancje pokarmowe, alergie, choroby z autoimmunoagresji, o tym zapomniałam wspomnieć na początku. Tego jest coraz więcej. Nasz organizm już tego nie może przyjmować. I jeszcze taki 4. element wpływu cywilizacji na naszą żywność, to już jest bardziej uświadomione. Na szczęście to są dodatki do żywności typu E. I kolejny segment w środowisku człowieka, pierwsze omówiliśmy, to była dieta. Kolejny segment, na który bardzo negatywnie wpłynęła cywilizacja, to jest cała pula substancji chemicznych, które wytwarza człowiek, a których gdzieś tam w dżungli pierwotnie nie było. I to już samej żywności, tak? Dodatki E, to jest tutaj coś, co już zaznaczyłam. To będą wszelkiego rodzaju współczesne chemiczne środki czystości, higieny osobistej i kosmetyków. To będą substancje chemiczne dodawane do leków i szczepionek i tutaj zwracam uwagę szczególnie na punkt charakterystyki produktu leczniczego, czy to leku, czy szczepionki, jakim są substancje pomocnicze. Proszę sobie przeczytać, co tam jest w każdym leku, w każdej szczepionce. Włos staje dęba i my to połykamy, dajemy naszym dzieciom. Dalej mamy rozmaite substancje w materiałach stomatologicznych, które umieszczane są w naszych ustach i tu bynajmniej nie chodzi tylko o plomby amalgamatowe. Problem jest znacznie większy. To są ubrania z syntetycznych materiałów, które bezpośrednio przylegają do naszej skóry, która się poci. Jest to płaszcz wodno-lipidowy, który bardzo łatwo przewodzi
ułatwia substancjom przedostawanie się do krwiobiegu, zarówno tym rozpuszczalnym w tłuszczach, jak i w wodzie. To jest mnóstwo substancji, może inaczej, przedmiotów wykonanych z materiałów sztucznych, których jest coraz więcej w pomieszczeniach, w których przebywamy. To chociażby sztuczna wykładzina, sztuczne zasłony, no i dużo różnych innych sztucznych elementów. I jak to wpływa na nas? To oczywiście jest to związane z cywilizacją. Te przedmioty z syntetycznych materiałów emitują do powietrza maluteńkie cząstki, które też gdzieś tam wdychamy i musimy sobie jako organizmy z tym poradzić. Jest to dla nas obciążenie i jest to potencjalnie chorobotwórcze. Więc tutaj już wymieniłam drugi segment wpływu cywilizacji na środowisko człowieka. O charakterze, mówię o wpływie chorobotwórczym. Trzeci segment to, o czym już dzisiaj była mowa, czyli promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł, czyli począwszy od najzwyklejszych komórek poprzez smartfony, punkty Wi-Fi, urządzenia bezprzewodowe, takie jak to, na przykład to. Trzeba otwarcie powiedzieć, ja też nie mogę w 100% uciec od cywilizacji. To będą bezprzewodowe myszki, bezprzewodowe klawiatury, to będą oczywiście stacje bazowe telefonii komórkowych, to będą anteny na dachach i tak dalej. I ten problem wpłynął na środowisko człowieka w stopniu bardzo znaczącym i na populację ogólną w ciągu ostatnich 30 lat. Czy tego problemu nie było wcześniej? Był, ale dotyczył tylko wąskiej grupy zawodowej, głównie inżynierów, techników, którzy mieli z racji wykonywania zawodu styczność z urządzeniami, które emitowały takie promieniowanie, ale ci ludzie byli chronieni przez medycynę pracy, być może przez przepisy BHP. Ja to wiem z opowiadań mojej mamy, która jest inżynierem i miała sama kontakt lata temu, w latach 70. z takimi urządzeniami, więc na przykład stosowano wtedy specjalną odzież ochronną, która na moment styczności z tym promieniowaniem chroniła narządy wewnętrzne człowieka przed tym promieniowaniem. A obecne promieniowanie, na które jest wyeksponowana cała populacja i wcale to nie jest mniejsze, mniej poważne promieniowanie, dotyka wszystkich bez żadnej ochrony i również tych, którzy mają największą wrażliwość, czyli niemowlęta, kobiety w ciąży, dzieci, osoby chore, osoby starsze. Kolejny segment wpływu cywilizacji na środowisko człowieka to będzie oświetlenie. Też dzisiaj była wzmianka w pierwszym wykładzie. Współczesne oświetlenie, tak zwane lampy energooszczędne, czyli świetlówki kompaktowe, LEDy i rozmaitego rodzaju ekrany. I znowu smartfony, laptopy, komputery, telewizory. To światło, które pada z tych źródeł, niestety jest dalekie, jego widmo jest dalekie od widma naturalnego światła. No i co takie światło powoduje? Powoduje rozregulowanie naszego cyklu dobowego, a co za tym idzie? Rozregulowanie naszego snu. Uniemożliwia nam przez to regenerację, bo najlepiej regenerujemy się w nocy, najlepiej wtedy organizm, jeżeli ma jakąś chorobę, dolegliwość, to wtedy się szybciej leczy. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że jeżeli mamy jakąś ranę, rano wstaniemy, to ta rana już jest bardziej zaleczona, ale też to zależy od jakości naszego snu, czy ten sen jest niezakłócony. Więc takie oświetlenie współczesne zaburza nam sen, zaburza regenerację, a co za tym idzie, zaburza odporność, czyli jest podłożem do całego arsenału, całej gamy rozmaitych chorób. I z drugiej strony pochodny element środowiska naszego, związany z cywilizacją, to jest niedostatek naturalnego światła słonecznego. I to nie chodzi o takie światło, jak teraz widzimy przez szybę, bo to nie powinno być światło przez szybę, tylko bezpośrednio wchodzące na naszą skórę, oczy. I tu nie chodzi też o prażenie się na słońcu. My możemy pozostawać w cieniu, ale wyjdźmy z pomieszczeń. Natomiast co cywilizacja z nami robi? Coraz więcej siedzimy w pomieszczeniach zamkniętych. Co więcej, skazujemy na to nasze dzieci, narzucając im nie do końca przemyślany obowiązek szkolny polegający na tym, że dzieci są zmuszone siedzieć od rana do popołudnia, często późnego popołudnia w pomieszczeniach zamkniętych, w sztucznym, chorobotwórczym oświetleniu, które też zapomniałam wspomnieć, że źle wpływa na nasz wzrok i z dala od naturalnego światła. Ja zresztą, nie wiem, może część pewnie z Państwa wie, ja taką petycję wystosowałam swego czasu do ministerstw z prośbą o zwrócenie uwagi na ten aspekt chorobotwórczości współczesnego systemu obowiązku szkolnego.
I kolejna rzecz, to już o tym wspomniałam, sam sen, tak? On jest już zaburzony przez promieniowanie elektromagnetyczne, przez niewłaściwe oświetlenie, przez brak naturalnego światła, który z kolei reguluje nam cykl dobowy. Im więcej przebywamy na zewnątrz, tym mamy lepszy sen. Reguluje nam hormony, również takie naturalne światło. Mamy tego wszystkiego niedostatek albo nadmiar tego, co chorobotwórcze. W związku z tym nasz sen jest nie tylko, jest przede wszystkim właśnie spłycony, ma gorszą jakość, ale również w związku z cywilizacją ten sen nie zawsze jest odpowiednio długi, bo nie wszyscy mają czas, żeby się wyspać, odpowiednią ilość godzin, której potrzebują. Przesuwają sobie dobę, bo coraz więcej osób stwierdza, że ja jestem genetycznie nocną sową, bo mnie się najlepiej pracuje o 11, 12, 1 w nocy i ja to rozumiem, ja wiem. I ja nie jestem zdziwiona. Jeżeli się tak bombardujemy, czy promieniowaniem, czy niewłaściwym oświetleniem, ekranami, to pobudzamy sobie hormon stresu, kortyzol. Hamujemy melatoninę, hormon snu. Jak mamy chcieć spać o 10, 11, tak jak natura przykazała? No i efekt takiego przesunięcia, nawet jeżeli powiedzmy o tej 1 w nocy położymy się spać i będziemy spali do 9, do 10, to nie jest już dobry sen, dlatego że on się rozmija z naturalnym cyklem dobowym, z porą dnia i z porą nocy. Więc to też jest oczywiście podstawa naszych chorób. No i też nieraz nieregularny sen, że raz idziemy o tej spać godzinie, raz o innej, nie dbamy o to, szczególnie zaniedbujemy tutaj dzieci w tym względzie, bo to też zauważam. Też jednym z pytań w moim wywiadzie wstępnym z pacjentami albo z rodzicami pacjentów jest, o której godzinie dziecko czy pacjent idzie spać. To jest bardzo ważna informacja dla mnie. Kolejna rzecz, też powiązana z poprzednimi, kolejny segment naszego środowiska, który jest zważony przez cywilizację, to jest brak naturalnego ruchu fizycznego. I naturalny ruch fizyczny to nie jest bynajmniej kąpanie się w antybiotyku, jakim jest basen chlorowany. To nie jest wyciskanie 7 potów na siłowni w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od naturalnego światła, w sztucznym oświetleniu, gdzie aż czuć nieraz specyficzny zapach, niekoniecznie potu, ale zapach pochodzący z sztucznych różnych wykładzin urządzeń, bo takie mam wrażenie, że tam tak jest, bo swego czasu też chodziłam. To nie jest to, co jest nam potrzebne do zdrowia. Do zdrowia jest potrzebna nam zwykła praca fizyczna na otwartym powietrzu i tutaj poniekąd zazdroszczę robotnikom budowlanym. Idealnie by było uprawiać własne roślinki, hodować własne zwierzęta, które by nas wyciągnęły z tych domów. I myślę, że proste, zwykłe przemierzanie kilometrów na piechotę. Tutaj też nam to wszystko odebrała cywilizacja i to też jest chorobotwórcze. I ostatnia taka sfera, ale nie ostatnia w ogóle, z moich takich przemyśleń usystematyzowanych, ale tak jak mówię, lista nie jest zamknięta, Państwo mogą sobie dodać. To jest sfera psychiczna, emocjonalna, sfera kontaktów z drugim człowiekiem. Niestety to też podupada w związku z cywilizacją. Nie będę tego tematu za bardzo rozwijać, bo nie mamy czasu, ale podam przykład kontaktu rodziców z dziećmi. Ten kontakt jest coraz gorszy, coraz dalszy, coraz większy dystans, gdyż każda strona jest coraz bardziej uzależniona od internetu, od ekranu. I tak się oddalamy od siebie, jest coraz mniej przytulania, coraz mniej rozmów. I to oczywiście, że rzutuje na nasze zdrowie, nie tylko psychiczne, to się też przekłada na zdrowie fizyczne. Także tutaj spójrzmy teraz, mamy powiedzmy już zidentyfikowane prawdziwe przyczyny naszego chorowania. I jeżeli popatrzymy na te potocznie rozumiane przyczyny, czyli mikroorganizmy, pyłki, gluten, geny i tak dalej, to podejmujemy niewłaściwe działania. Bo to, co już mówiłam Państwu, większość moich pacjentów przyjmuje mnóstwo suplementów, robią regularnie kuracje odrobaczające się, przyjmują zioła, robią różne zabiegi, a mimo wszystko choroba powraca jak bumerang i wydaje się, że te zabiegi należy powtarzać. A nas interesuje prawdziwe zdrowie. I na czym to zdrowie polega? Jaka jest moja definicja zdrowia? I po czym rozpoznaję, że idę z sobą bądź z moim pacjentem w właściwym kierunku, jeżeli chodzi o wychodzenie z jakichś dolegliwości? Otóż w moim rozumieniu zdrowie
to jest taki stan człowieka, gdzie wszystko dobrze funkcjonuje, czy prawie dobrze, czy wychodzi, coraz lepiej zaczyna funkcjonować. Czyli powiedzmy, jeżeli zgłasza się pacjent z reumatoidalnym zapaleniem stawów i ja mu podaję wskazówki, co zrobić, identyfikujemy to jego środowisko, robimy tam porządek i dajemy zalecenia, co tu i tam możemy poprawić, to ten pacjent, dla mnie oznaką, że on podjął te działania i oznaką tego, że ja dałam mu dobre wskazówki, jest to, że nie tylko ustępuje reumatoidalne zapalenie stawów, ale przy okazji mnóstwo innych pobocznych dolegliwości, które też wyłapuje w wywiadzie wstępnym. Na przykład pacjent zaczyna lepiej spać, znika wysypka uciążliwa, pacjent ma mniej infekcji, mniej choruje, tak? Takich typowych typu katar, kaszel. Na przykład skóra na piętach, szorstka, zaczyna gładnieć. Także różne takie poboczne rzeczy idą jednocześnie z wychodzeniem z tej głównej choroby i dla mnie to jest oznaka, że idziemy w dobrym kierunku. I drugi element definicji zdrowia to jest to, że to zdrowie odzyskujemy długookresowo, a w zasadzie dożywotnio, pod warunkiem, że cały czas dbamy o to nasze środowisko. O to, żeby być jednak jak najbliżej natury, korzystać z cywilizacji, ale w sposób mądry i oszczędny. I teraz, jeżeli popatrzymy na te zabiegi różnego rodzaju, które dla mnie w najlepszym przypadku mają efekt objawowy, tak jak mówiłam, mogą mieć efekt neutralny, a bardzo często mają skutki uboczne, no wiadomo, nie tylko leki, również po przyjmowaniu pewnych suplementów w niewłaściwy sposób, czy w ogóle przyjmowaniu suplementów, stosowaniu regularnych kuracji odrobaczających, mogą wystąpić skutki uboczne, nie takie, jakich byśmy oczekiwali. Więc my musimy podjąć takie działania, które będą skuteczne, które dadzą nam ostateczne zdrowie. I musimy sobie zbudować pewien fundament właśnie w tym naszym środowisku, w tych poszczególnych obszarach, dopiero na którym będziemy budować mury. Bez tego fundamentu nie da się, bo to będą działania, tak jak mówiłam, tylko objawowe. Nawet dietoterapia, jestem dietetykiem, mówię jako dietetyk, jeżeli będzie podjęta bez tego fundamentu, bez uporządkowania tego środowiska, to ona może mieć, tak, będzie miała efekt, ale krótkotrwały. I stąd ktoś, kto przejdzie na weganizm, powie, ja się świetnie poczułem. Ktoś, kto przejdzie na dietę karniwora, powie, ja się świetnie poczułam. Tak, są takie efekty, tylko że później znowu coś się dzieje. I nie podam Państwu już dokładnie, co robić w poszczególnych tych segmentach naszego środowiska, żeby wyjść z choroby, ale myślę, że już dałam podpowiedź. I jeżeli ktoś by chciał bliżej skonsultować się, jeżeli ktoś by chciał indywidualnej pomocy, bo każdy człowiek jest indywidualny i każde to środowisko każdego człowieka jest nieco inne i nieco inna sytuacja, to zapraszam do kontaktu ze mną tu przez stronę moją internetową zdrowiedzieci.org.pl. A na dzisiaj, jeszcze zanim zakończę, chciałabym Państwu przekazać taką sentencję, z którą Państwo mogą powrócić do domu i przemyśleć sobie po konferencji albo jutro, albo kiedyś tam w przyszłości. Mianowicie nie wyciągniemy człowieka chorego z choroby, jeżeli nie zmienimy jego dotychczasowego środowiska, to znaczy środowiska, w którym zaistniała ta choroba. Dziękuję za uwagę.